Kochani, bardzo serdecznie Was proszę i sam też to zrobię. Subskrybujcie kanał Radio Rebeliant, ponieważ bardzo potrzebujemy i bardzo warto, bo tutaj się dzieje tyle rzeczy, że nie będziecie mieli czasu nawet wykorzystać subskrypcji, ponieważ jest tyle rzeczy i tyle informacji, tyle gości i fantastyczna atmosfera. Niech wejdzie, bo to też jest na żywo. W związku z tym zapraszam, subskrybujemy kanał Radio Rebeliant i korzystamy z wiedzy. Dzień dobry, Aleksandra Makselon, Radio Rebeliant. Naszym dzisiejszym gościem jest Beata Grabarczyk, współpracująca z internetowym kanałem Braci Sekielskich, dziennikarka Radia Nowy Świat, której niepodrabialny uśmiech przez lata rozjaśniał polsatowskie wydarzenia. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czy pani redaktor uda się rozjaśnić także te wydarzenia, które przyniósł nam obecny tydzień, zaraz się okaże, ale zdaje się, że w zaistniałej rzeczywistości pani redaktor optymizm musi stać się naszą dewizą. Iskrzy w koalicji rządowej nieprawdopodobnie, pani redaktor, posłowie obrzucają się nawzajem winą, w ostrych słowach wytykają sobie błędy, recenzują i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby tylko nie czynili tego tak ostentacyjnie w przestrzeni publicznej. Nie wygląda to w każdym razie na dobrze przygotowany plan awaryjny, o istnieniu którego zapewniał jeszcze kilka dni temu premier Tusk. Jak pani ocenia ten powyborczy chaos? No tak, chaos to jest dobre słowo na to, co się dzieje, ale mam wrażenie, że on się za chwilę zacznie wyciszać, ponieważ jesteśmy po spotkaniu szefów koalicji. No i oni po tym spotkaniu wyszli na konferencję prasową tacy mocno właśnie uśmiechnięci, wyciszeni, próbując wylać oliwę na to wzburzone morze. Być może ten plan B, o którym mówił premier, się właśnie zaczął klarować, no ale wygląda na to, że panowie się ze sobą dogadali, chociaż jak mówili, nie brakowało emocji. Natomiast pojedynczy posłowie, którzy harcują sobie gdzieś tam na obrzeżach koalicji, no to może być pewien problem, bo albo oni się podporządkują swoim szefom i jakoś ta koalicja będzie trwała, pewnie będzie trwała do tych wyborów w 2027 roku, bo wszystkie te partie mają jeden interes, to znaczy utrzymać się u władzy, nie pozwolić wrócić PiS-owi na stanowiska rządowe i nie tylko rządowe, na wszelkie możliwe do obsadzenia. Natomiast jeżeli ci posłowie z tych tylnych ław się nie podporządkują, no to być może będą łowiskiem dla PiS-u po to, żeby próbować budować większość nową sejmową razem z Konfederacją. Właśnie potrzeba, o kilku tam głosów potrzeba do tego, żeby tę większość zdobyć, ale jeżeli będzie taki bunt w szeregach w ostatnich ławach sejmowych, no to być może ci posłowie, chcąc utrzymać swoją szansę na pozostanie w sejmowych ławach, będą próbowali jakoś z PiS-em się dogadać. Ja podejmę ten temat spotkania koalicjantów. Czy naprawdę trzeba było, pani redaktor, przegrać 3 razy z rzędu wybory prezydenckie, żeby przewodniczący Platformy i współrządzący z nim szefowie koalicyjnych partii zasiedli do wspólnego stołu? Bo pozwolę sobie nadmienić, że wcześniej spotkali się kilka miesięcy temu. Tak, to jest problem. Ja zresztą pytałam różnych moich kolegów, już miesiącami temu właśnie, czy ta koalicja w ogóle się spotyka? No i nikt nie potrafił mi odpowiedzieć, bo mogliśmy podejrzewać, że oczywiście spotkania są jakieś tajne, bo takie możliwości politycy mają. No ale wygląda na to, że rzeczywiście oni się nie spotykali. No i to jest ewidentny błąd. Ja nie bardzo rozumiem właściwie, jak ta koalicja funkcjonowała bez spotkań koalicyjnych. Ja pamiętam koalicje, które spotykały się raz w tygodniu na najwyższym szczycie, czasami, a właściwie zazwyczaj było to późnym wieczorem. Dziennikarze czatowali albo w kancelarii premiera przy wejściu, w tym holu przy wejściu, bo oczywiście dalej nie mogliśmy wejść, ale tam nas czasami wpuszczano, szczególnie jak było zimno, albo czatowali i przed bramą na ulicy Parkowej, tam gdzie są te rządowe wille, tam gdzie zazwyczaj mieszka premier, który
no, nie pochodzi z Warszawy. No i myśmy godzinami tam przesiadywali i czekali na to, co koalicja ustali i jakie koalicja ustali priorytety ustawowe, czy jakie priorytetowe projekty ustaw do wniesienia do laski marszałkowskiej i co będzie głosowane najpierw, co później, jakie reformy będą realizowane, jakie wizje państwa i tak dalej, i tak dalej. I to było normalne. Natomiast od długiego czasu dziennikarze takich nocy spędzanych w towarzystwie albo w oczekiwaniu na towarzystwo polityków nie było. Raz, bo nie było takich wielkich koalicji, które musiałyby się spotykać ze sobą po nocach, no a dwa, dlatego, że ta obecna koalicja się nie spotykała. I to jest absolutnie wielki błąd. Myślę, że ten błąd też zaważył na tym, jak ten rząd i ta koalicja są oceniane. Są oceniane przez ludzi słabo, dlatego, że właśnie nie mieliśmy takiego sygnału, my tu się pochylamy, planujemy. Raczej to wszystko przypominało takie trochę ruchy Brauna, tak, jak cząsteczki gazu, które po prostu biegają na wszystkie możliwe strony w sposób absolutnie nieuporządkowany. No ale może, bo ja wcale nie jestem przekonana, czy jak miną 2 czy 3 miesiące tej sytuacji, w której jesteśmy, wszyscy się tak osadzą, okrzepną, to dalej będzie ta chęć spotykania się koalicji. No ale jeżeli oni chcą przetrwać, jeżeli w ogóle myślą o tym, żeby poza 27 rok przedłużyć swoje funkcjonowanie, no to myślę, że nie mają wyjścia. Znaczy ta koalicja nie może pokazywać tego, że jest, że ma problem z porozumieniem się sama ze sobą, bo to robi jak najgorsze wrażenie. To oni muszą wychodzić jak jedna pięść, tak? Jeżeli ktoś ma jakieś pomysły, to najpierw powinien zgłosić je na tej Radzie Koalicji, która ma powstać. Wszyscy pozostali koalicjanci powinni zostać poinformowani, to powinno zostać przegadane i dopiero wchodzić na przykład pod obrady najpierw rządu, a potem Sejmu jako po prostu jednolity projekt koalicyjny i wtedy to zupełnie będzie inaczej wyglądało, a tak każdy ciągnie taką kołderkę pod tytułem Polska w swoją stronę, no a kołderka jest za krótka. Do tego wszystkiego mając taką, a nie inną opozycję, która po prostu wymyśli każdą narrację, byleby tylko skompromitować rządzącą koalicję, byleby tylko włożyć jej kij w szprychy, byleby tylko podstawić nogę, no to nie można po prostu zachowywać się jak dzieci we mgle. No, trzeba po prostu współpracować, jasno komunikować, no i podejmować działania, które nawet jeżeli nie znajdą poparcia u prezydenta, będą jasno pokazywały, że to jest grupa ludzi, którzy pracują, którzy dbają o interes Polski i którzy dbają o interes obywateli. Albo swoich wyborców, no bo oczywiście nie ma takiego, który by zachwycił wszystkich. Więc to jest jakby w tej chwili podstawowy problem, który koalicja, mam nadzieję, że rozwiązuje. No i dzięki temu zacznie funkcjonować jakoś inaczej. Żeby zamknąć ten wątek komunikacja, w zasadzie problemów z tąże komunikacją, warto by również było wspomnieć o kwestii rzecznika. Skąd się Pani zdaniem bierze taka niechęć premiera Tuska, którego doświadczenia z Pawłem Grasiem były przecież bardzo pozytywne, do powołania kogoś na tęże funkcję? Wczoraj Rzeczpospolita donosiła, że premier konsekwentnie odmawia powołania rzecznika. Dzisiejsza Wyborcza donosi, że ten rzecznik będzie powołany, co potwierdził kilka minut temu marszałek Hołownia. Skąd taka niechęć? Jak pani sądzi? Ona się wzięła stąd, że premier nie ufa bardzo wielu ludziom, to znaczy inaczej, on ufa niewielu ludziom, w ten sposób i ta osoba, którą sobie wymyślił na rzecznika rządu, mu odmówiła dawno temu. To jest osoba, którą rzeczywiście ufa i która cały czas przy nim jest, natomiast nie chce być rzecznikiem rządu i ja się nie dziwię, bo praca rzecznika jest bardzo niewdzięczna, szczególnie przy takim pani zdradzić, o kim mówi pani redaktor? No nie jestem upoważniona, wolałabym nie mówić. Natomiast praca rzecznika rządu jest bardzo trudna, szczególnie rzecznika takiego rządu koalicyjnego składającego się z wielu części, bo ten rzecznik nie będzie się tłumaczył tylko za to, co robi rząd, tylko będzie się tłumaczył za każdego koalicjanta z osobna. I to jest problem.
Do tego wszystkiego ten rzecznik musi mieć kontakt ze wszystkimi ministerstwami, a w ministerstwach, jak wiemy, też jest wielu wiceministrów z różnych ugrupowań. No i efekt tego jest taki, że on będzie takim spinaczem całego kłębka różnych nitek. No i te nitki nie zawsze łatwo jest połapać, więc to jest duża trudność i myślę, że trudno będzie znaleźć taką osobę. Zresztą ta osoba, o której myślał premier, to nie jest polityk. Więc myślę, że takim rzecznikiem musi być polityk, który sobie poradzi z różnymi przedziwnymi pytaniami dziennikarzy o różnych przedziwnych porach. No bo niestety rzecznik prasowy pracuje 24 godziny na dobę. Jeżeli się coś dzieje, to w ogóle nie śpi, tak? Jeżeli oczywiście są okresy takie spokojniejsze, no to wiadomo, że pytań jest mniej. I tylko tu jest jeszcze jeden dodatkowy taki malutki haczyk, to znaczy ten rzecznik oprócz takiej roli informatora politycznego o tym, co się dzieje w tej sferze czysto politycznej, relacji między koalicjantami, relacji między resortami, jest także odpowiedzialny za informowanie o sprawach merytorycznych. A przy tej tonie ustaw, projektów, uchwał, jakichś posiedzeń komitetów stałych, jakichś posiedzeń, spotkań z ludźmi, którzy są w NGO-sach, w różnych organizacjach związkowych, w organizacjach pracodawców i tak dalej, no ten rzecznik ma huk roboty, mówiąc krótko, a znać się na wszystkim, no to niewiele osób potrafi, a w tych czasach dziennikarze niestety wymagają od rzeczników, żeby znali się na wszystkim. No i jeszcze trzecia rzecz, ta osoba rzeczywiście musi być bardzo zaufana i musi mieć permanentny dostęp do premiera, co też, jak wiemy, nie jest łatwe. Więc bardzo trudna rola. Ktoś, kto się podejmie tego działania, to moim zdaniem od razu może sobie przypiąć taką przypinkę bohater. No i zobaczymy, jak się będzie mu działało. To na pewno będzie trudne, ale myślę, że ten rzecznik się przyda, dlatego że na przykład dzisiaj słyszymy z ust polityków koalicji najwyższych i władz, że ten parlament uchwalił ponad 100 ustaw i to jest druga Tak czy jest. trzecia 140 prawie. Tak jest, 130 chyba tam 2 były, czy 8, Tak. już nie pamiętam. No w gruncie rzeczy, że to jest jedna z największych liczb, jeżeli idzie o uchwały przyjęte, ustawy przyjęte przez Sejm w ciągu tego czasu, w jakim działa ten parlament, to chyba drugie albo trzecie miejsce. Trzecie miejsce powiedział wicemarszałek No właśnie, Czarzasty. Tak, czyli tak. to jest bardzo wysokie miejsce, ale czy my mamy o tym pojęcie? Nie. Otóż to. Tu jest też taki, no trochę mam pretensje do moich kolegów dziennikarzy, że oni tymi merytorycznymi pracami Sejmu się nie bardzo zajmują. To znaczy zajmują się tymi wszystkimi przepychankami, bieganiem za prezesem Kaczyńskim i spijaniem z jego warg wszystkiego, co powie, wysłuchiwaniem różnych przepychanek, połajanek, przekomarzanek, czytaniem tweetów. Natomiast te ustawy, które są w Sejmie przyjmowane, one są czasami bardzo ważne, a bardzo często są pomijane. Nie ma takiego bieżącego kontrolowania tych spraw. Zdaje się też, że nie wiem jak w telewizji publicznej, bo nie zauważyłam, ale generalnie żadna redakcja nie ma takiego studia sejmowego, które kiedyś było i w którym siedzieli dziennikarze, i którzy byli na sali sejmowej i słuchali cały czas tego, nad czym Sejm obraduje i byli na bieżąco ze wszystkimi projektami. Więc to jest też problem. Trochę jest też problemem to, że dziennikarze nie chodzą na komisje sejmowe i to nie tylko na te sensacyjne, bo na te sensacyjne oczywiście chodzą, natomiast są takie komisje, które sobie tam powolutku coś dziergają, później z tego dziergania właśnie wychodzą projekty, poprawki i tak dalej, natomiast wszyscy mówią, nie, to takie nieciekawe, to takie nie sexy, no może dla szerokiej opinii publicznej to nie jest sexy, no ale to jest element informowania społeczeństwa o tym, co politycy robią i myślę, że to powinno dziennikarzy interesować. Wiem, to jest kwestia pieniędzy, to jest kwestia zatrudnienia, no bo to jest kwestia też słabości naszych mediów, pewnej płytkości rynku reklamowego. Ja to wszystko rozumiem. Rozumiem też, że media
przestały pełnić rolę głównie misyjną, a pełnią przede wszystkim, no, są po prostu do zarabiania pieniędzy dla swoich właścicieli. No ale jednak to nie jest typowa fabryka śrub i muter, która po prostu powinna pracować na akord i tylko zbierać to, co jest najważniejsze, a te wszystkie z punktu widzenia fabryki odpady zostawiać. Nie, te odpady w polityce i w informacji też są ważne, no ale boję się, że się nie doczekam tego, żebyśmy wrócili do takich standardów, jakie były jeszcze, nie wiem, 15 czy 20 lat temu. To ja pociągnę, pani redaktor, ten wątek ustaw. Bon mieszkaniowy, Mieszkanie Plus, auta elektroniczne, emerytury stażowe, Lux Torpeda 2.0, likwidacja NFZ, usprawnienie sądownictwa, a także odbudowa polskich zamków czy utworzenie nowych parków narodowych to przykłady, pani redaktor, niezrealizowanych obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości, co nie przeszkadza im stawiać gremialnie pod szyldem 500+ i uczynić z niego dowód na swoją sprawczość. Dlaczego rząd z uchwalonych przez siebie, o czym pani właśnie powiedziała, przeszło 130 ustaw, w tym ustawie o podwyżkach, o in vitro, o babciowym, o rencie wdowiej, o przywróceniu finansowania, to bardzo ważne, telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży, nie potrafi zrobić równie silnego przekazu? No bo tamten rząd Prawa i Sprawiedliwości opierał się wyłącznie na marketingu, a ten rząd coś robi. I nie zapominajmy, że rząd PiS-u nawet jak nie potrafił czegoś zrobić, to twierdził, że to jest jego sukces i że coś tam zrobił. Okłamywał nas permanentnie, dawał informacje wybiórcze. Ja rozumiem, że ten rząd nie chciał się w ten sposób zachowywać, chciał mieć inne standardy. No ale to nie są czasy na inne standardy. Znaczy, żyjemy w czasach mediów społecznościowych, które wymagają permanentnego kontaktu polityka z odbiorcą, nawet jeżeli założymy, że z tych mediów społecznościowych korzysta ułamek odbiorców, ale to jest grupa ludzi, którzy tworzą taką otoczkę wokół rządu, czy wokół w ogóle polityka, czy wokół jakiegoś zjawiska i ta otoczka powoduje, no ona jest trochę jak taki pancerz, znaczy przez nią się trudno przebić. Jeżeli w głowach odbiorców zalęgnie się taka oto opinia, czy takie przekonanie, chyba przekonanie to jest lepsze słowo, że ten rząd jest sprawczy, a ten jest niesprawczy, jest chaotyczny i nie potrafiący czegokolwiek zrobić i jest leniwy, to później takie nastawienie, taką opinię jest bardzo trudno zmienić. Do tego nie wolno dopuścić, dlatego trzeba po prostu zalewać ludzi ciągle informacjami. Trzeba też w przypadku PiS-u to było tak, że każdą aferę przykrywała nowa afera, a każdą informację przykrywała nowa informacja. Tam permanentnie tworzona była narracja. Ten rząd nie chciał tej narracji tworzyć, także dlatego, że na dłuższą metę to jest potwornie męczące, to zniechęca ludzi do śledzenia tego, co jest w polityce. Ja to widzę w tej chwili po wynikach oglądalności czy słuchalności moich, nie tylko moich programów, to znaczy po wyborach, po tej dramatycznej niedzieli, po tym dramatycznym poniedziałku, we wtorek oglądalność po prostu tak jakby została nożem ucięta. Zostali już tylko ci, którzy naprawdę muszą być sfiksowani na punkcie polityki, natomiast cała reszta społeczeństwa chce odpocząć. Zresztą, co ja będę dużo mówić o społeczeństwie. Ja próbowałam zaprosić na środę sobie jakiegoś socjologa do programu, wydzwoniłam chyba ze 20 i wszyscy odpowiadali mi: oj, pani redaktor, ale jestem taki zmęczony po tej kampanii, przełóżmy to na przyszły tydzień, albo poczekajmy za 2 tygodnie, no bo teraz sesja, bo ja nie mam czasu, bo nie mam siły, bo coś. Więc zresztą dziennikarze też nie mają siły, ja sama nie mam siły, bo już momentami po prostu uszami mi to wszystko wypływa. Więc ludzie potrafią się zniechęcić do tego, żeby ciągle tego wszystkiego słuchać i to wszystko oglądać. No, efekt tego jest taki, że na przykład PiS w ten sposób demobilizował wyborców opozycji demokratycznej wtedy, czyli Platformy Polski 2050 i Lewicy i PSL-u.
I ci ludzie na przykład nie chodzili do wyborów, trzeba było ich dopiero zmobilizować przez Tuska po jego powrocie z Brukseli, żeby w październiku 2023 roku 75% Polaków poszło do urn, no i spowodowało, że PiS został odsunięty od władzy. Myślę, że zarówno marszałek Hołownia, jak i premier też dbali o to, żeby po prostu ludzi nie zasypać tym wszystkim i żeby ich nie zniechęcać, no ale efekt tego jest jaki jest. Znaczy ja nie chcę szukać winnego przegranej Rafała Trzaskowskiego, bo tych przyczyn są dziesiątki, to są takie małe kamyczki, które ułożyły się po prostu w całkiem solidny mur i nie sposób ich wszystkich ocenić i nie sposób powiedzieć, o, to było najważniejsze. Jedne rzeczy były ważniejsze, drugie mniej ważne, ale efekt no, był taki, że Trzaskowski przegrał o te tam 300 000 głosów, a proszę pamiętać, że w październiku 2023 roku na Koalicję Demokratyczną zagłosowało 11,5 miliona ludzi. W tej chwili na Trzaskowskiego zagłosowało 10 milionów 200. 10 milionów 200, czyli te jeszcze 1 300 000 głosów koalicji 15 października zostało w domu, zniknęło, przeniosło się gdzie indziej. Więc no, ludzie i tak są tą polityką zmęczeni, tych wyborów było strasznie dużo. I trochę chyba też jest tak, że politycy typu marszałek Hołownia i premier Tusk nie chcieli ludzi zasypywać tym gradem czy deszczem swoich pomysłów, które czasami były tylko pomysłami, nigdy nie zrealizowanymi, jak to w przypadku PiS-u było, za to głośnymi. No i ludziom się gdzieś utrwaliło, że chcieli to zrobić, a może to zrobili, myśmy nie zauważyli. No i zdaje się, że niestety w taką narrację trzeba iść, trzeba ludzi zasypywać swoją sprawczością, swoją aktywnością, żeby ludzie czuli, że no tak, to są ci, którzy coś robią, musimy na nich głosować. A mamy opinię, oni nic nie robili, podsycaną jeszcze przez PiS w sposób momentami haniebny, no i efekt jest jaki jest. Pani powiedziała, pani redaktor, o tych problemach z etykietką. Powiedziałyśmy o etykietce brak sprawczości. Ja dam przykład kolejnej. Anita Gargas we wczorajszej rozmowie z Jarosławem Kaczyńskim powtórzyła zasłyszany podobno na bazarku komentarz, że wybory prezydenckie były kolejnym meczem Polska-Niemcy, co oczywiście bardzo ochoczo podjął i rozwinął prezes. Jak to się stało, pani redaktor, że szeroko pojętej prawicy udało się tak skutecznie zawłaszczyć i wciągnąć pod partyjne sztandary polskość, patriotyzm i dlaczego druga strona od czasów chyba już nawet dziadka z Wehrmachtu nie potrafi tej przestrzeni dla siebie odzyskać? Bo to jest tak bezczelne zawłaszczanie różnych rzeczy, że normalny człowiek po prostu siedzi z szeroko otwartymi oczami i nie wierzy, że coś takiego można opowiadać. No, znaczy, jaka wojna między polskością i niemieckością, czy tam germanizacją i polonizacją. Znaczy, coś, co się nie dzieje, jest tyle razy powtarzane przez PiS i ich akolitów, no, że jak u Goebbelsa, tak, kłamstwo powtórzone 1000 razy staje się prawdą. Znaczy ludziom się to do głowy wkłada po prostu i oni robią to rzeczywiście niezwykle skutecznie. Do tego wszystkiego oni sprawili, że ich wyborcy nie są wyborcami, tylko są wyznawcami. To znaczy tam, ja myślę, że gdyby Kaczyński ubrał chochoła w marynarkę i postawił i powiedział, o to jest mój kandydat na prezydenta, to ten chochoł też miałby szansę wygrać. Bo ludziom jest wszystko jedno, ważne, że to jest kandydat, którego oni uważają za swojego, a za swojego uważają tego, który przynależy, czy powtarza, czy wierzy, tak jak oni, w narrację prowadzoną przez tą główną partię w tej chwili opozycyjną. No i to jest ta cała tajemnica. Do tego wszystkiego, no niestety,
Media próbują w tej sytuacji nienormalności z naszego medialnego punktu widzenia, próbują działać tak, jak działały przed laty, to znaczy zapraszać jedną i drugą stronę, wierząc, że obie strony będą ze sobą dyskutować merytorycznie i że jakby głos obu tych stron jest równoważny w tej dyskusji, no bo jedna strona może rządzić, druga strona może rządzić, w związku z tym one muszą ze sobą dyskutować. Z tej dyskusji wyniknie jakaś wizja Polski. Tu nie ma dyskusji. Znaczy w tej kampanii wyborczej nie było dyskusji. W tej kampanii wyborczej każdy mówił sobie, każdy mówił o swoim, każdy opowiadał jakąś swoją historię. Te historie nigdzie się nie zderzały, a jeszcze do tego wszystkiego one były w jakiś sposób niespójne same w sobie, wewnątrz siebie, więc efekt tego był taki, że ludzie nie wiedzieli, jaka tam ta Polska ma być. Ja na przykład nie wiem, jaka ma być Polska Karola Nawrockiego i jaka ma być Polska Rafała Trzaskowskiego. Może bardziej wiem, jaka ta Polska Rafała Trzaskowskiego, który przez całą kampanię bardzo intensywnie dbał o to, żeby ten jego przekaz był przekazem do wszystkich, a nie tylko do jednej grupy wyborczej, więc tam gdzieś był z tyłu taka myśl, że musimy zagwarantować ludziom jedność, że Polskę trzeba sfastrygować, zszyć, cokolwiek. Znaczy, nie może być tak, że ona jest po dwóch stronach rowu. Kaczyński i PiS i Nawrocki robili wszystko, żebyśmy mieli ten rów coraz głębszy, no bo w tak jest łatwiej sterować, tak jest łatwiej no, zdobywać głosy na swoją, albo tej drugiej stronie jest łatwiej zdobywać głosy i w efekcie no, mamy jedną wielką awanturę, która tak naprawdę nie wiadomo czym się może skończyć, bo my jesteśmy na etapie słów, ale coraz częściej słyszymy, że zdarzają się rękoczyny. Ja przyznam się, że ja się strasznie bałam tej niedzieli, kiedy przez Warszawę przechodziły dwa równoległe marsze. I ja mówię, kurczę, no to jest jak prowokowanie zamieszek. Ja się bałam, że do tych zamieszek może dojść. Na szczęście ludzie okazali się mądrzejsi niż mi się wydawało, więc do nich nie doszło. No to jest tak, że zanim koalicja się zorientowała, że może koalicja, mówię obecna koalicja oczywiście, zanim koalicja się zorientowała, że krajowi zostały ukradzione insygnia polskości, flaga, hymn i godło, no to PiS zdążył na tym wybudować sobie solidne mury w tej swojej chacie z kraja. Co prawda Tusk, powróciwszy z Brukseli, odzyskał te insygnia, te symbole narodowe, natomiast no, strona demokratyczna jest gdzieś spóźniona w tym budowaniu swojego wizerunku, swojej tożsamości, tej narodowej, tak, że jest spóźniona w stosunku do PiS-u. Zresztą myślę, że to też nie jest tak, że ta strona demokratyczna chce odebrać czy zająć dla siebie te symbole, tylko chce, żeby były to symbole całego państwa i to jest ta różnica w podejściu i to jest ta różnica, która powoduje, że tamta strona ma taką łatwość w kradzeniu różnych rzeczy, przede wszystkim emocji tych dobrych, to znaczy oni robią to szybciej, bezczelniej, jakoś zaskakująco. No a strona demokratyczna mówi, kurczę, ale to należy do wszystkich, znaczy nie możemy tego po prostu sobie, mówiąc kolokwialnie, zajumać. No a strona populistyczna w ogóle nie ma z tym żadnego problemu. Poniedziałkowym przekazem Dnia Posłów PiS-u było Tusk do dymisji, pani redaktor. Wkrótce ów postulat zaczęli powtarzać niezwiązani z opozycją komentatorzy, a w końcu i część koalicjantów, czego punktem kulminacyjnym był występ wicemarszałka Michała Kamińskiego w Polsacie, gdzie padło bardzo mocno, ja zacytuję: nie stało się nic, żeby ta koalicja przestała funkcjonować, ale stało się wszystko, by na jej czele przestał stać Donald Tusk. Czy pani zdaniem zmiana na fotelu premiera mogłaby być korzystna dla koalicji rządzącej? Wymienia się tu głównie Radosława Sikorskiego, czy też premier Tusk niezmiennie stabilizuje cały ten front demokratyczny? Oczywiście, że stabilizuje. To jest w tej chwili najbardziej profesjonalny polityk w naszym kraju z olbrzymim doświadczeniem, z doskonałymi kontaktami za granicą. To w końcu on razem z Sikorskim oczywiście ustabilizowali sytuację Polski na arenie międzynarodowej.
Więc no, to jest tak, że to wszystko, to znaczy cała ta historia pod tytułem Tusk dymisja opiera się na zemście. To jest zemsta Kaczyńskiego i PiS-u. Kaczyński ubzdurał sobie, że Tusk jest winien śmierci jego brata i tak mocno uwierzył w tę bzdurę, że zaraził nią innych i część polityków PiS-u w to wierzy, część polityków powtarza to, bo uważa, że to ukoi skołatane nerwy prezesa, a część robi to po prostu cynicznie, bo dzięki temu prezes widzi w nich tych swoich najbardziej wiernych i w związku z tym widzi tych, którym należeć się będą później apanarze, jak PiS wróci do władzy, jeśli PiS wróci do władzy. Jeżeli chodzi o różnych publicystów, no to wiadomo, że oni funkcjonują na zasadzie przekazu dnia i Telewizja Republika w Polsce czy Trwam to są takie miejsca, gdzie tamten przekaz dnia, ja myślę, że on płynie równolegle z tym, co dostają politycy PiS-u. Nie zdziwię się, jak oni po prostu dostają SMS-ami te wszystkie wymyślone przez PR-owców hasła. No i ponieważ wiedzą, gdzie są konfitury, a to przecież dzięki PiS-owi te telewizje, nazwijmy to tak, i ci ludzie zdobyli miliony i jeszcze do tego wszystkiego zdobyli miliony wyznawców, no to grają we własnym interesie, no mówiąc krótko. Natomiast jeżeli chodzi o Michała Kamińskiego, ja mam takie podejrzenie graniczące z pewnością, że Michał ustawia się jakby inaczej na scenie politycznej i wcale się nie zdziwię, jeżeli wróci w ramiona prezesa. Nie wiem, czy rzeczywiście tak jest, no ale jak tak sobie na to patrzę, to takie odnoszę wrażenie. Nie zapominajmy też, że on jest również obrażony na Tuska, przecież on został zmuszony do odejścia z Platformy, więc to też pewnie działa. No a poza tym Michał lubi takie spektakularne, drastyczne wypowiedzi, no bo to powoduje, że jest na ustach wielu osób, wszyscy sobie o nim przypominają, a tak to siedzi A w tym oratorem jest świetnym, prawda, pani redaktor? Oczywiście, jest też, nie zapominajmy, świetnym spin-doktorem, no bo współpracował przy tych zwycięskich kampaniach PiS-u, więc od czasu do czasu musi o sobie przypomnieć, bo tam w Senacie chyba mu jest troszkę nudno. Ja zresztą go nawet pytałam kiedyś o to, po co on do tego Senatu kandyduje, przecież to nie jest w ogóle jego żywioł, bo tam po prostu się nic nie dzieje, no ale on miał swoje przemyślenia na ten temat, no ale mówię, no czasem musi huknąć coś takiego, tak jak było z tym, że marszałek Kidawa-Błońska kazała go śledzić, a później wysyłał kwiaty i przepraszał, więc może kiedyś też będzie przepraszał Tuska. A jeżeli nie będzie przepraszał, jeżeli to nie jest na takiej zasadzie, no wrzucę granat, zobaczymy, w którą stronę co poleci, no to być może jest tak, że zatęsknił jednak za stroną zwycięską i może będzie orbitował w kierunku PiS-u. Chciałam też krótko zapytać o przyszłą współpracę pomiędzy Karolem Nawrockim a jego politycznym kreatorem, czyli prezesem Kaczyńskim. Redaktor Czuchnowski przekonywał mnie w ubiegły piątek, że Karol Nawrocki będzie prezydentem jeszcze bardziej podległym prezesowi niż Andrzej Duda. Z kolei profesor Dudek w poniedziałkowych didaskaliach oświadczył. Chwileczkę, teraz znajdę. W momencie, kiedy Karol Nawrocki uzna, że prezes już nie jest mu do niczego potrzebny, a najpewniej będzie to wtedy, gdy upadnie rząd Tuska, to prezes zostanie pożegnany w sposób, jakiego jeszcze nigdy nie doświadczył. Ja już współczuję Jarosławowi Kaczyńskiemu tego pożegnania. Tyle pan profesor Antoni Dudek. Do której prognozy jest pani bliżej? Znaczy generalnie jedno nie wyklucza drugiego, bo to może być wszystko rozłożone w czasie, natomiast w tej chwili jest mi bliżej zdecydowanie do tego, co mówi Wojtek Czuchnowski. Z tego prostego powodu, że Karol Nawrocki to jest facet, który nic nie wie. To znaczy on może coś wie na temat historii, raczej tej współczesnej niż dawnej, chociaż z drugiej strony przypominam, że kupił noszę ze szpitala psychiatrycznego
twierdzono od kogoś, kto mówił, że to są nosze Tak. z Westerplatte splamione krwią walczących tam żołnierzy, więc widać, że można mu różne rzeczy wcisnąć, nawet jeżeli chodzi o historię. Więc może zna się trochę na historii, na pewno zna się na gimnastyce. W kampanii wyborczej ożywiał się tylko wtedy. Do tego wszystkiego nauczył się krzyczeć bardziej niż Andrzej Duda i opowiadać takie historie bogoojczyźniane, właśnie budzące emocje i budzące no takie mobilizujące emocje w obozie pisowskim. Natomiast ponieważ nic nie potrafi, nie zna się na gospodarce, nie zna się na zdrowiu, nie zna się na polityce międzynarodowej, nie zna się na wojskowości, na całym milionie rzeczy, którymi będzie w jakiś sposób musiał zarządzać, znaczy będzie musiał decydować, co podpisać, czego nie podpisać, jaką ustawę, jaki projekt złożyć, a w swoim otoczeniu on za dużo nie ma ludzi, którzy się na tym znają. On ma tych ludzi w PiS-ie. Przecież to PiS zorganizował mu kampanię wyborczą. Czy tam był ktokolwiek z ludzi, o których powiedział Nawrocki, to jest mój człowiek, chcę, żeby mi robił kampanię? No nie. W związku z tym on będzie na pasku PiS-u przez bardzo, bardzo długi czas. Faktem jest, że on się szybko uczy. Tak jak widzieliśmy, te jego pierwsze wystąpienia beznadziejne po paru miesiącach, no już nie odstawał jakoś od reszty polityków. No więc być może pewnych rzeczy się szybko nauczy, ale uważam, że kancelarię ustroi, umebluje prezes Kaczyński. Może on się na pewne osoby nie zgodzi, no bo ja się nie dziwię, że nie chce mieć u siebie Kuchcińskiego, no po co mu taki spad, którego nawet wyborcy nie chcieli. I to wyborcy, przypominam, w regionie, który jest PiS-owi bardzo przychylny, no więc skoro pisowcy nie chcieli tego człowieka, to po co on ma go chcieć? No więc myślę, że tego typu osoby miejsca w kancelarii nie znajdą, ale inne bardzo związane z PiS-em, wręcz może politycy PiS-u, może mówi się o panu Cęckiewiczu, mówi się o którymś z tych byłych ministrów czy wiceministrów spraw zagranicznych, żeby też kierowali polityką zagraniczną kancelarii prezydenta. Więc on się na pewno na tych ludziach będzie opierał, być może od nich się będzie uczył, chociaż w kancelarii prezydenta to określenie pewnie dziwnie brzmi. I no myślę, że będzie się opierał absolutnie na tej grupie ludzi i będzie słuchał tego, co mu ci ludzie, ergo Nowogrodzka, każą, dlatego że, no jak mówię, on nie ma własnego zdania. On w tej sprawie jak to było, nie uważa nic. I on w wielu sprawach nie uważa nic, więc żeby coś uważał, musi mieć jakiegoś suflera. Suflerów dostarczy mu Kaczyński. Być może za jakiś czas rzeczywiście będzie w sytuacji takiej, że nie będzie tych ludzi potrzebował i wtedy się zacznie kolejna wojna na górze. Natomiast czy i kiedy ona się zacznie, to ja nie mam pojęcia. Może być jeszcze tak, że do grona tych suflujących on będzie chciał dorzucić ludzi z Konfederacji, więc w ten sposób z jednej strony będzie budował taki zaczynek pod tę przyszłą koalicję pisowsko-konfederacką, a z drugiej strony będzie też bliżej swoich poglądów, bo on jest jednak poglądów bardziej konfederackich niż pisowskich. No więc może tacy ludzie też się tam znajdą, ale jak mówię, on nie ma ludzi wokół siebie takich, którzy spowodują, że on nagle zostanie alfą i omegą, wodzem narodu i mężem stanu, który będzie się orientował w każdej sytuacji i na każdą sytuację reagował. To nie. Będzie takim długopisem przez długi czas Kaczyńskiego. Pani redaktor, na koniec krótkie pytanie o wnioski powyborcze, pokampanijne. PiS okazał się partią niezwykle elastyczną, zdolną do takich nieoczekiwanych, wychodzących poza szablon rozwiązań. Tak było już wcześniej sięgnięcie po nikomu nieznanego premiera Marcinkiewicza, potem Morawieckiego, ale przede wszystkim mówię tutaj o wystawieniu takich absolutnie nieoczekiwanych kandydatów na prezydenta, wpierw Andrzeja Dudę, następnie Karola Nawrockiego.
czy partiom rządzącym, a zwłaszcza Platformie, nie brakuje właśnie takiej odwagi wyjścia poza schemat, umiejętności zaskoczenia przeciwnika politycznego właściwą diagnozą aktualnych oczekiwań społeczeństwa? Znaczy, ja myślę, że diagnozę to akurat partie rządzące chyba mają, tylko nie potrafią z tej diagnozy wyciągnąć czasami dobrych wniosków. Rzeczywiście tej elastyczności brakuje. No oni troszkę zostali w robieniu polityki w roku 2012-2015, mniej więcej w tych czasach. Może poza Tuskiem, tak, ale Tusk też jakby, nie wiem, myślę, że postanowił dać tym ludziom, którzy kierowali Platformą za jego nieobecności, dać im szansę, nie odsuwać ich tak zupełnie na margines, no bo wtedy mógłby mieć we własnej partii kłopoty i on gdzieś na pewne rzeczy przystał. Natomiast to, co robi PiS, to ja bym tego nie nazwała elastycznością, ja bym to nazwała zwykłym populizmem, ponieważ oni potrafią samym sobie zaprzeczać. Oni zresztą zaprzeczają w sposób straszliwy samym sobie z lat 90., początku 2000. Przecież to nie była partia krzykaczy, hejterów i ludzi, których trudno nazwać elitą intelektualną, tylko, czy też daleką od tego, żeby mieć cyników w swoim gronie, raczej mieli w swoim gronie ideowców. I ludzi myślących przyzwoicie, o tak bym to ujęła. Natomiast ta pewna przyzwoitość została po stronie demokratycznej, natomiast po stronie populistycznej została całkowicie cynicznie dostosowana do większości myślenia takiego, ja nie chcę nikogo obrazić, tak, ale mówi się takiego prostego Kowalskiego. No, takie jest określenie, czyli takiego masowego Polaka, tak, a to masowe myślenie no, powoduje, że właściwie wszystko to, co jest trudne, tą brzytwą Occama się obcina i zostają te najprostsze rozwiązania, ten tak zwany zdrowy rozsądek. No i oni korzystają z tego, że ludzie myślą tak, a nie inaczej i podsuwają im, bo to też nie jest tak, że znaczy ludzie dają się nabierać, że to jest efekt ich działania, czy ich myślenia, czy ich wspólnoty z Kaczyńskim. Nie, Kaczyński jest absolutnym cynikiem, który gardzi takimi prostymi ludźmi, tymi, którzy kochają PiS. On po prostu uważa ich za niższą klasę i to widać i to jest ten gorszy sort, to są wszyscy, tylko Kaczyński jest mądry. Ale potrafi to wykorzystać, pani redaktor, ale potrafi prawda? to wykorzystać, no niestety. No, jest to, dla mnie to jest głęboko nieprzyzwoite, ale jest jak jest. Pani redaktor, serdecznie dziękuję za poświęcony czas, za cenne uwagi. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Szanowni widzowie, pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał Radia Rebeliant. To bardzo pomaga tym wszystkim ludziom, którzy swój wolny czas, swoją energię, swoje pieniądze też przeznaczają na to, żeby tworzyć dla Państwa to wspaniałe radio, ten wspaniały kanał, tą wspaniałą telewizję i przekazywać Wam bieżące informacje. Subskrypcja nic nie kosztuje, wystarczy kliknąć tam odpowiedni guziczek, a oni dzięki temu mogą rozwijać Radio Rebeliant. Także jeszcze raz bardzo proszę o subskrypcję, lajki i pełne wsparcie dla rebeliantów.